Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na dość szybki tutorial, ale taki sądzę efektowny. Jak zrobić takiego cukierka. Ja akurat korzystałam z gotowej bazy i słuchajcie, to jest naprawdę fajna zabawa i to może być jako upominek na przykład na nadchodzące zakończenie roku szkolnego dla nauczyciela. Sądzę, że fajna opcja, tylko w celofan zawinąć i super sprawa. Może być dla dziecka, może być na urodziny, na imieniny, na wiele różnych okazji. Słuchajcie, korzystałam z pięknej lawendowej kolekcji, to zaraz Wam opowiem. Troszkę tutaj poszalałam z tekturkami nawet. No i słuchajcie, to naprawdę nie ma w tym, jeśli mamy gotową bazę, to naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Troszkę ozdobić, troszkę koronki, troszkę, żeby podbić tam tą strukturę i jeszcze tekturki. Jeśli to ma być zawinięte w celofanik, no to też za mocno szaleć tutaj nie można. W środeczku umieściłam 2 tagusie. Jeden taki zwykły, totalny, zwykły z papieru sklepowego ze ścinek, które mi tutaj zostały. Może na coś się przyda. Zrobiłam też z koronki takiej tutaj to trzymadełko, z której jest na froncie. I tu jest taki taguś typowo już na życzenia. Taki ozdobiony na mini karteczkę. Ja uwielbiam takie mini tagusie, także bardzo lubię takie formy. I jest tekturka i trochę gazy i troszkę potuszowane. I słuchajcie, napisy nowa przygoda, to są napisy szkoła od Craft O'Clock. Gdzieś tu je miałam, ale już mi uciekły, także ja je będę pokazywała w trakcie filmiku. Słuchajcie, i tu tylko balonika delikatnie przykleiłam na piance i tu można ze spokojem wydrukować czy napisać życzenia. Więc no jestem ciekawa, czy lubicie takie formy, takie pudełeczka. Słuchajcie, może wiele pracy przy nim nie ma, ale efekt jest i to jest taka forma, którą widzę, że rzadko stosujecie. Ja sama rzadko ją robię. To musi się, słuchajcie, tutaj wyrobić. Przy filmiku zobaczycie, że ja się z tym dosyć mocno męczę, bo sobie trochę za słabo pozaginałam, zanim skleiłam. Także porządnie sobie pozaginajcie te wszystkie narożniki, zanim skleicie tutaj te boki i naprawdę zobaczcie, jak to się fajnie trzyma, jaki fajny efekt może zrobić faktycznie, gdy komuś podarujemy. Sądzę, że to naprawdę fajnie wygląda i z tej kolekcji lawendowej naprawdę stworzymy i dla dziecka, i dla starszego, i dla młodszego, więc dodatkowo ta uniwersalność jest naprawdę no mega fajna. Mi się to bardzo podoba i jestem ciekawa, jak Wam się będzie tworzyło. Może uda Wam się wykonać go ze mną. Cóż, zapraszam, już Wam opowiadam o materiałach i nie przedłużając, trzeba wziąć się do pracy. Do wykonania mojego cukierka i tagusia będę korzystała z lawendowej kolekcji, z kolekcji 20,3 na 20,3, czyli tej średniej. Słuchajcie, będę korzystała z kolekcji głównej i bazowej. Ja mam ten bloczek mix, także tutaj nie ma problemu. Dodatki już mam uszykowane, powycinane i wybrane, te, które mniej więcej powinny mi tutaj pasować. Będę potrzebowała jeszcze bazy, jak akurat na gotowej bazie cukierka. Będę z gotowej bazy cukierka korzystała i tu mam taki arkusik papieru, z którego zrobię mojego tagusia. Dodatkowo mam serwetki, które mniej więcej powinny mi wielkością pasować. Wiadomo, oprócz tego klej, jakaś gilotyna, jakieś przybory takie, których używacie. No i na pewno taśma dystansowa. Trochę na pewno użyję sobie koroneczki. Koronki mam różne, nie wiem jaka mi tutaj akurat będzie pasowała, czy biała, czy może taka lekko kremowa, którą też już tutaj Wam pokazuję. Sądzę, że tej kremowej użyję tak, żeby delikatnie troszkę nadać tej struktury dodatkowej. Także cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Wy już wiecie, ja jeszcze nie, ale w każdym razie zapraszam do wspólnej zabawy. Słuchajcie, takie pudełko jest naprawdę czadowym sposobem, żeby jakiś słodki upominek czy voucher dodatkowo dać, a taguś zastąpi nam miejsce, gdzie możemy napisać życzenia. Więc nie przedłużając, twórzmy razem.